Cześć, witajcie. Dziś hiszpańskie szlaki zabierają Was do miejsca, które nazywa się Montoro de Mezquita i jest to maluteńka, naprawdę maluteńka wioseczka położona między górami Maestrazga w parku kulturalnym, bardziej kulturowym niż kulturalnym. Kulturalny to też jest. Pobłądzimy tutaj troszkę, bo chcemy się dostać do przepięknego miejsca, które nazywa się Pasarelas de Rio Guadalupe. Tylko musimy znaleźć, tam raczej jest koniec drogi, musimy znaleźć wyjście. Niby takie malutkie to miasteczko, ale ma tyle zakamarków, tyle uliczek, że nie bardzo wiadomo, gdzie iść. There's dust on the windows, shadows in the hall, 1,000 little echoes carved into the walls. Every door frame whispers names I used to know, but the time has come and it tells me to go the house I leave. Niecały kilometr. Tu wchodzimy na nasze Pasarelas, także tutaj zaczyna się szlak, ale zobaczcie, jakie tu są okolice. A w planie dzisiaj, w drodze powrotnej, mamy zamiar jeszcze wejść tam na któryś tutaj z tych szczytów. More than wood and stone, it carries all the silence of a life I call my own. I'll take the light I kindle, leave the rest to fade with time. Love still lives inside the house I leave behind. The floors are uneven, they creep beneath my feet like an old familiar song, steady but bittersweet. I've traced these rooms. I wchodzimy na nasze Pasarelas przy Rio Guadalupe. Te Pasarelas mają mniej więcej około 1,5 kilometra długości. Podobno właśnie część jest drewnianych, tak jak tutaj widzimy, a część kładek jest metalowych, także no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Są liny do przytrzymania się, także nie ma tutaj naprawdę żadnego niebezpieczeństwa. Kładki też są w miarę bezpieczne, znaczy w miarę, są bezpieczne. Nie ma co prawda tu barierki z tej strony wody, Ale przy ale tej jest lina po drugiej wysokości, stronie, także dokładnie. można się trzymać. Nie jest wysoko, no jest ładnie. Także przejdziemy się jeszcze tutaj odrobinę wzdłuż rzeki.
I będziemy wracać jeszcze na kolejny jeden punkt, który chcemy zobaczyć. A tutaj tymczasem nasze pasarelas, czyli kładeczki, się kończą. Doszliśmy z powrotem już do rozwidlenia. Wtedy kierowaliśmy się właśnie tutaj na ten wąwóz Vallore, a teraz idziemy na Mirador de Vallore, czyli taras widokowy Vallore, który będzie znajdował się tam na tym szczycie. Także idziemy. A w ogóle muszę Wam powiedzieć, że może będziemy mieli szczęście i nagrać, zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać sępy. Okolice Teruel to jest siedziba sępów. No tak można nazwać, tak można określić, bo jest ich tutaj mnóstwo. Także mam nadzieję, że... Siedzą i sępią. Mam nadzieję, że uda nam się nagrać jakiegoś z bliska, bo będziemy prawie na jego wysokości. Także idziemy. Może coś wysępi. Może coś wysępi, tak. Niby takie nic, ale męczę. Tym bardziej, że jest bardzo duszno. I zapowiadali jakieś właśnie opady deszczu i burze. Także liczymy na to, że uda nam się dojść na ten taras widokowy, zanim będzie burza. Bo będziemy w dość wysokim punkcie, ale zobaczymy. Tak, idziemy i właśnie stwierdzamy, że po takim terenie, niby kamienisty, niby bardziej niebezpieczny, idzie się zdecydowanie łatwiej niż po takim właśnie pod górkę, bez żadnych stopni. Tutaj jednak na tych skałach trochę ta noga odpoczywa. A tam w zasadzie jakiś taki piaseczek, kamyczki drobne osypujące się, a tutaj się na spokojnie idzie. No i tak naprawdę te liny, które tutaj są, to letnią porą nie są konieczne do użycia, bo idzie się bardzo, bardzo dobrze. To jest bardziej wtedy, kiedy pada deszcz. Ale aczkolwiek, jeśli ktoś się czuje bezpieczniej używając lin, to jak najbardziej. Oczywiście, że tak, bo po to one są, żeby tutaj pomagać w drodze. Ale ogólnie droga jest całkiem spoko. Nie fisiuj ty. I doszliśmy, słuchajcie, do Mirador de Mesquita de Vallore. Mirador de Vallore. De Mesquita pójdziemy... De Mesquita. De Mesquita? Tak, de Mesquita pójdziemy, jak będziemy wracać, drugim szlakiem. Tak, bo ogólnie zaczynaliśmy szlak właśnie w Montoro de Mesquita, a wracać będziemy już nie przez Pasarelas, żeby nie robić takiej w tą i z powrotem, żeby się tak nie bujać tu i tu. To sobie takie okrężną drogę. No. Także jesteśmy, słuchajcie, na punkcie widokowym Mirador de Vallore. I zobaczymy, czy uda nam się jakiegoś sępa tutaj upalować fotograficznie. No już mnie przeraziłaś tym upalowaniem. Myślałem, że już głodna jesteś. Poproszę skrzydełko, udko z sępa. No to miała być na miesiąc jedzenia. Mogłoby tak być. No, szukamy sępów, szukamy. Widzimy, że latają, ale daleko, nie chcą podfrunąć do nas. No jak weszły dwie niepadliny na górę, no to uciekły. No bo jak mogłaby padlina wejść? No, mówię, że weszły dwie niepadliny. Tak. Dlatego uciekły. To są takie rozkminki Grzegorza. No, ale taka jest prawda naukowa. Tak. Ale zobaczcie, jak tu jest ładnie. Dobra, tutaj mamy zejście takie, no nie dla każdego. No nie jest jakieś tam mega Nie strasznie. jest skomplikowane, ale jak ktoś ma lęk wysokości, no to może być skomplikowane. Tu chodzi bardziej o lęk wysokości. A tam w dole, tam daleko widać tą wioskę, z której żeśmy startowali. Nazywa się Montoro de Mesquita. I tam zmierzamy, tam mamy samochód zaparkowany i tam zmierzamy. Hope still burns inside.
For a new beginning's climb I will walk. No kochani, doszliśmy już na parking pod Montoro de Mesquita. Także ogarniamy nasz mały Majdan i Mały bajzel. mały bajzel na kółkach, dokładnie. I Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę. Możecie również zaszczycić nas jakimś komentarzem. Tak. Będzie nam bardzo miło. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej drogi, okolicy, to zadawajcie pytania, na pewno odpowiemy. I cóż, Zapraszamy na kolejne hiszpańskie szlaki. dokładnie. Trzymajcie się. Hej.